Cześć wszystkim, dzisiaj pokażę wam kolejnego bota do gry Nostale. Znajdziecie taką paczkę w opisie filmu. Można ją rozpakować dowolnym programem. No i co to właściwie jest? To jest taki bot do gry Nostale, który nie wymaga klienta. Nie jest specjalnie dopracowany jakoś. Nie jest jakiś genialny. I czasami występują w nim błędy. Ale jedną główną zaletą tego bota jest to, że przede wszystkim on nie wymaga od nas multiklienta. Oraz drugą rzeczą jest to, że jest dużo mniejsze obciążenie na naszej maszynie i możemy w tym czasie sobie robić różne inne rzeczy. Tak, różne inne operacje wykonywać. Oczywiście musimy wskazać sobie klienta naszego gry, bądź pobrać odpowiednie pliki, tak? Ja mam zainstalowany Nostale, tak? Aktualny jest. I mogę sobie wskazać Nostale Client X w folderze gry. Kolejną rzeczą, którą trzeba wykonać... Dobra. Kolejną rzeczą, którą musimy wykonać, to po prostu zalogować się. No i tutaj pierwsza rzecz, która jest trochę inna niż tym bocie tym NOS-bocie, tak? W NOS-bocie nie wpisywaliśmy nigdy swojego loginu i hasła i to było całkowicie bezpieczne. Tutaj jest trochę inaczej. Wpisujemy swój login i hasło. Trzeba się zalogować, trzeba wybrać serwer. Tak, kanał, na jakim chcemy grać. W ten sposób. Tutaj będziemy mieli mapę, na której aktualnie znajduje się nasz bot. Będziemy mogli się będziemy mogli się poruszać dzięki tej mapie małej. Zaloguję się w końcu. Dobra. W każdym razie... O, dobra, zalogował się. W każdym razie będziemy potrzebowali... takie okno będzie nam się wyświetlało. O, jesteśmy tutaj. Tutaj na mapie, ta czarna kropka. No, te niebieskie kropki, tak, to portale. Czerwone kropki to moby. A te takie zielono-czarne krzyżyki to gracze. Jakiś ziarnik 12, Aneczka 322. No, również z tym. To okno jest niezbędne do interakcji pomiędzy serwerem gry a naszym botem, tak? Czyli naszą postacią. Nie możemy go zamknąć tak po prostu, ponieważ w tym momencie stracimy łączność i wyrzuci naszą postać. Jeśli chodzi o ustawienia, to są podobne jak w NOS-bocie. Możemy zaznaczyć, które będziemy chcieli mopki bić. Możemy sobie zaznaczyć jakie tutaj buffy jakieś, które będą używane, albo jakieś skille. Możemy zaznaczyć, co będziemy chcieli, żeby bot zbierał. Tak, i zasięg tego zbioru. Możemy też zaznaczyć sobie, jeśli MP spadnie do jakiejś tam wartości, to on będzie sam regenerował się do maksimum. Tutaj jakieś chodzenie po mapie, tak, możemy sobie ścieżkę wyznaczyć. No i tutaj ta standardowa detekcja administracji, tak, możemy sobie zaznaczyć, że po prostu jeśli któryś z administratorów trafi na mapę, to automatycznie się wylogujemy albo bot zostanie zatrzymany. Dobra. Tutaj to jeszcze dodatkowe opcje są, typu takich nie było w NOS-bocie, ale one w NOS-bocie nie były potrzebne, ponieważ mieliśmy uruchomionego klienta gry i mogliśmy to sobie zrobić manualnie. Typu możemy zaprosić pewnych graczy po ich nazwie postaci lub przyjmować zaproszenia od danych nazw postaci, tak? Albo od takich, nie wiem, nie przyjmować. To nie wiem, co to jest. Kolejna rzecz to jest, tutaj jest czat, tak? I jeśli chodzi o ten czat, to sorry za tą drobną przerwę. Tutaj mamy czat, tak? Możemy sobie po prostu wysyłać jakieś wiadomości, albo te wiadomości odbierać, tak? No i tutaj jakieś ustawienia, tak? Czyli to, co chcemy mieć pokazywane w tym oknie. Gdzie on jest? Tu. W
tym oknie, czyli przy godzinach, tak, czyli te wiadomości tutaj, oto. No i tutaj jeszcze to jest dostępne na Vendecie, tak, czyli osoby, które wcześniej nie miały dostępu, żeby sobie bocić na Vendecie, ponieważ Nozbota nie obsługiwał Vendety, tylko oficjalną wersję Nostale, tak, na której jest najwięcej graczy, to teraz będą mieli tą możliwość. No dobra, no to ustawiliśmy sobie tego bota, więc właściwie możemy tu nawet SP nałożyć, tak? Albo użyć amuletu powrotu, jak to woli, tak? To możemy rozpocząć. Started botting, dobra. No i zabił ruśnika, kurczaka, tak? No. No działa w każdym razie. Zaraz mogę teraz pokazać z innego miejsca, jak to wygląda, jak on pracuje. Wejdziemy sobie w multiklienta. Dobra. Chyba 5 był. Tak. 5. Okej, nie chcę bonusu dziennego. Zobaczcie, jak to bije. No i tego mamy tutaj, tego ziomka, tak? On niestety nie bije z naszymi tymi partnerami, kumplami i tak dalej. To mniej więcej w ten sposób wygląda. On nie jest jakoś specjalnie dopracowany, jak widać. Gdy te mopki uciekają mu trochę, no to już wtedy tworzy się problem. I on biega bezcelowo. Więc... Ale jeśli ktoś ma maga albo łucznika, to wtedy nie ma żadnego problemu, tak? Bo zasięg jest większy i możemy bez problemu sobie tym operować. No dobra. A co jeszcze ty? No to w ten sposób tutaj to wygląda. Wygląda to podobnie jak w Nozbocie. Tylko że Nozbot był bardziej dokładny, tak? Nie było takiego problemu, że on na przykład gdzieś tam łaził z tymi mobami i nie trafił. Więc jeśli ktoś... To jest taka wersja po prostu dla osób, które mają trochę słabszy komputer. Albo nie zależy im na czasie, tak? Że nasza postać może sobie biegać dłużej. Albo na przykład grają łucznikiem albo magiem, tak? To wtedy nie ma tego problemu. To wtedy mogę sobie właśnie z tego wariantu skorzystać. Czasami jakieś problemy z tym występują. To okno teoretycznie można by było sobie zamknąć w każdej chwili. Po to, żeby później tym oknem otwierać. Te GUI, tak? Graficzny interfejs użytkownika. Występuje tutaj błąd, na przykład ten graficzny interfejs użytkownika przestał działać, tak? Takiego typu błąd. Czasami w ogóle jest coś takiego, że ten klient, tak? Znaczy ten bot, który nie wymaga klienta, on na przykład traci połączenie w nieznanych okolicznościach. I nie chcę tego połączenia jakoś specjalnie przewrócić, więc jak dla mnie, jeśli ktoś ma więcej trochę czasu, tak, nie zależy, znaczy, jeśli ktoś ma trochę mniej czasu, tak, chce patrzeć te efekty, chce podglądać, w jaki sposób ta postać bije, tak, na bieżąco, to ja bym polecał Nozbota, tego, którego mieliśmy wcześniej, a jeśli ktoś chce tutaj coś sobie, nawet sobie przetestować po prostu, w jaki sposób to by sobie działało na jego komputerze, albo po prostu ma trochę słabszy komputer i nie wiem, w międzyczasie by chciał sobie oglądać jakieś filmy, coś tam robić na tym komputerze, tak, bo wiemy, że klient dużo więcej pobiera pamięci. No mniej więcej w ten sposób wygląda, tak, jeden multinos u mnie na przykład zabiera jakieś 40% cyklów procesora możliwych i jest to 32 mega pamięci. No może nie mega, to kilobajty właściwie są. No a zaś ta konsola, która jest tutaj, ona pobiera tylko 2 mega z kawałkiem. No i pobór zasobów procesora jest na poziomie od 0
Tak się chwieje od 0 tak do 10. Coś w tym stylu. No właśnie. No, właściwie tyle, co chciałem pokazać. Wypróbujcie sami, jak to dla was działa, tak? Jak to u was działa. Podzielcie się swoimi opiniami, napiszcie komentarze. Czy to użyteczne, czy może wolicie Nozbota, tak jak był wcześniej. Jeśli macie jakieś problemy, to też piszcie w komentarzach. No i właściwie to do następnego filmu. Cześć!